Tak firmy zmuszają nas do kupowania. Oczywiście nikt nie przystawia nikomu pistoletu do głowy, ale bądźmy szczerzy, jako klienci często jesteśmy manipulowani w naprawdę niefajny sposób. Chcesz się na to odpornić? W takim razie zapraszam Cię na 8 przykładów najbardziej chamskich sztuczek, przez które kupowaliśmy szajs. Zacznijmy od przykładu, który na zachodzie jest klasyką, ale w Polsce z jakiegoś powodu jest mało znany. Żeby go zrozumieć, musimy porozmawiać o początkach kinematografii. Pierwsze filmy budziły w ludziach niesamowicie duże emocje. Najlepszy tego przykład? Jeden z pierwszych filmów o nazwie La Vierge de... Tyle trenowałem. L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat. Dokładnie to. To był prosty film o pociągu, który po prostu wjeżdżał na stację, a pasażerowie zaczęli do niego wsiadać. Proste? Ale robiło wrażenie. I dokładnie tak samo było z pierwszymi horrorami. Dziś, gdy patrzymy na pierwszy debiut filmowy Nosferatu, możemy się tylko uśmiechnąć z politowania, ale gdy po raz pierwszy pokazano to na ekranie, to kobiety krzyczały, a nawet mdlały. Niczym niezwykłym było trzymanie przez właścicieli kina soli trzeźwiących w okolicach pokoju, żeby w razie czego można było wbiec i ocucić taką zemdlałą kobietę. I właśnie tę historię postanowił wykorzystać krwiożerczy amerykański kapitalizm. Jak konkretnie? Otóż w latach 50. i 60. w USA niektóre kina wymagały przed wejściem na horror podpisania konkretnej klauzuli znoszącej odpowiedzialność właściciela kina na wypadek omdleń czy innych wypadków w wyniku przerażenia się przez oglądanie horroru. Oczywiście w teorii to wszystko było robione po to, żeby przestrzec widzów, żeby wiedzieli, na co się piszą, w trosce o ich zdrowie i fizyczne, i psychiczne, no i oczywiście po to, żeby ochronić właścicieli kina przed zbędnymi pozwami. Natomiast prawdziwy powód był nieco inny. W praktyce kina często wyświetlały po prostu śmieci, na które praktycznie nikt by nie poszedł i podpisywanie tego rodzaju lojalek było niczym innym jak sposobem na napędzenie ludzi tanim marketingiem. I co śmieszne, ta taktyka sprzedażowo-manipulacyjna mogła nawet działać, bo zwiększała w oczach klienta wartość filmu, na który idzie. No bo skoro trzeba było podpisać aż takie papiery, żeby się dostać do kina, no to film musiał być dobry, prawda? Więc człowiek wchodził do środka, oczekując, że zobaczy dobry film. A jeżeli wchodzi się z takim oczekiwaniem, to człowiek ma tendencję do tego, żeby dostrzec dokładnie to, czego się spodziewał. A fakty są takie, że ludzie oglądali po prostu tanie horrory z klasy nawet nie B czy D, to było jakieś K czy inne Z, ale kasa się zgadzała. Co najlepsze albo najgorsze, w zależności jak na to patrzeć, to ludzie po wyjściu z tego seansu mogli naprawdę wierzyć, że poszli na coś dobrego, bo to efekt tak zwanego mechanizmu racjonalizacji. Otóż my ludzie mamy w mózgu bardzo silną potrzebę bycia wewnętrznie spójnym, w związku z czym jesteśmy w stanie często dorobić teorię do czegoś, co po prostu było błędem albo głupotą, którą rzuciliśmy od tak. No skoro mówiłem, że idę na dobry film, byłem tym szczerze przekonany, zapłaciłem za to, siedziałem 2 godziny, no to film musiał być dobry, prawda? Bo jeżeli nie był, to po prostu okazało się, że byłem głupkiem, który nabrał się na tani chwyt, a mama mówiła, że jestem mądry. Zostawmy w spokoju te kina i przejdźmy do innego hobby, które mają ludzie za wielką wodą, czyli do palenia papierosów. W latach 20. ubiegłego wieku palenie tytoniu było w USA bardzo popularne, ale był pewien problem. Palili głównie mężczyźni. Papierosy były widziane jako coś bardzo męskiego i wizja tego, że kobieta miałaby coś takiego trzymać się, zaciągać, była po prostu nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia dla kogokolwiek poza firmą Lucky Strike. W tym celu zatrudniono Edwarda Bernaisa, jednego z pionierów nowoczesnego PR-u. Ten człowiek czynił cuda. Bernays zorganizował akcję w trakcie Parady Wielkanocnej w Nowym Jorku w roku 29. Zatrudnił kobiety do tego, żeby maszerowały w paradzie, paląc papierosy. Nazwał to pochodniami wolności. Skąd taka nazwa? Chciał powiązać palenie papierosów z popularnym bardzo wtedy ruchem sufrażystek, czyli kobiet walczących o równouprawnienie. Pamiętaj, do tej pory papierosy były widziane jako rzecz bardzo męska, więc pokazanie tego jako sposobu na walkę o wolność wpisywało się idealnie w potrzeby i cele tego ruchu. W ten oto sposób Bernays śmiesznie niskim kosztem zatrudnił cały ruch polityczny jako swój prywatny dział sprzedaży. Media szeroko opisywały to wydarzenie, a zdjęcia kobiet dumnie palących papierosy bardzo szybko spopularyzowały widok kobiety jako palacza. Ale to dopiero początek, bo po tej akcji Lucky Strike jeszcze robiło swoje reklamy, gdzie pokazywało, że palenie jest sposobem na wyzwolenie kobiety, sposobem na wolność, niezależność. A były jeszcze inne reklamy, które sugerowały, że palenie to świetny sposób na zadbanie o sylwetkę, dlatego że jak się pali, to wtedy nie chce się jeść, więc człowiek chudnie i cały czas jest piękny. Bernays używał również opinii lekarzy i celebrytów, że palenie jest zdrowe, co oczywiście nie miało żadnych większych dowodów, ale było za to diabelsko skuteczne. Efekt? Wyniki tej kampanii były spektakularne, niczym szarża husarii pod Wiedniem. Bernays uzależnił od papierosów całe pokolenie kobiet. Ale może zostawmy już te smutne tematy i USA, wróćmy do nas z powrotem do kraju i do czegoś, co prawdopodobnie ty sam wielokrotnie widziałeś na swojej klatce schodowej.
Jakąś dekadę temu w Polsce rynek nieruchomości, zwłaszcza flipów na nieruchomościach, był prawdziwym Eldorado. Wystarczyło mieć chociaż trochę oleju w głowie, chęci, no i gotowość do tego, żeby ciężko pracować, żeby zarabiać naprawdę piękne pieniądze. Dlatego właśnie ilość fliperów, czyli osób, które kupują mieszkanie tanio, remontują i sprzedają drożej, zwiększała się niczym ilość grzybów po solidnym jesiennym deszczu. Ale zadziałała wtedy tak zwana niewidzialna ręka wolnego rynku. To znaczy ilość fliperów, czyli chętnych na mieszkania, systematycznie wzrastała, a ilość mieszkań, które można było tanio kupić, regularnie spadała. No i co wtedy zrobić? Skąd wziąć kolejne mieszkania pod flipy? Jak znaleźć te okazje inwestycyjne? Sprawa okazała się być prosta. Wystarczy podszywać się pod miłych ludzi w potrzebie. Pewnie sam tego doświadczyłeś. Bloki w Polsce są dosłownie zalewane ulotkami o kochającej się rodzinie, która po prostu marzy o mieszkaniu w tej okolicy. Może być do remontu. Oczywiście na tych ulotkach bardzo często nie ma niczego, co byłoby niezgodne z prawdą, natomiast są one skonstruowane tak, żeby grać na naszych emocjach i współczuciu, więc może przeanalizujmy sobie jedno z tych małych arcydzieł. Weźmy na warsztat tę ulotkę. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to obrazek. Jest zrobiony bardzo niewprawnie, żeby kojarzył się z dziecięcym entuzjazmem. Widać, że zrobił go ktoś, kto co prawda nie umie rysować, ale bardzo się starał. Postacie są uśmiechnięte, żeby włączyły się nasze neurony lustrzane, dlatego że gdy widzimy uśmiechniętą osobę, to sygnalizuje nam, że jesteśmy bezpieczni, więc możemy się zrelaksować i sami uśmiechnąć. Widzimy tam młodą kobietę z dzieckiem. I to nie byle kogo, bo to jest przecież Ania i Alan. Nie jakaś tam obca Anna. No to jest Ania. Ta Ania, z którą się znamy tak dobrze, że aż mówimy do siebie pieszczotliwie zdrobniałym imieniem. I nigdy się na oczy nie widzieliśmy, no ale przecież to jest Ania, taka sympatyczna osoba. Zwłaszcza, że ma małe dziecko. Ania przecież jest mamą Alana. No i w ogóle to pewnie samotną matką. A to dopiero początek, bo dalej jest wezwanie kochane sąsiedzie. No a kto z nas nie chciał być kochany? Plus taki zwrot sugeruje, że Ania już jest naszym sąsiadem, no a sąsiad to ktoś bliski, znany, bezpieczny. Że to jest Ania, nasza sąsiadka. Great story. Compelling and rich. Dalej mamy napis kupimy mieszkanie, chętnie do remontu. I to jest niesamowicie ważny element, bo flipper zarabia na różnicy między ceną zakupu a sprzedaży, więc generalnie dla niego im gorsze jest mieszkanie, tym lepiej. Będzie miał po prostu większą marżę. No ale nie możemy napisać wprost, że chcemy zrujnowane mieszkanie do remontu, bo wtedy jest szansa, że ludzie zauważą, że jesteśmy fliperem. Dlatego Ania pisze, że ona chętnie kupi mieszkanie do remontu. To się jakoś tak dobrze kojarzy. Dalej mamy informację, że Ania kupi mieszkanie bez agencji, co jest ważne, no bo wiadomo, że szybko do transakcji dojdzie. No i co ważne, triumfalnie napisane, mamy swoje oszczędności. Super, samotna mama i ma własne oszczędności, pewnie długo odkładała, ciężko pracowała, żeby kupić swoje wymarzone mieszkanie. Takich reklam jest naprawdę masa, a załączony numer telefonu, jeżeli wpiszesz go w Google'a, często zaprowadzi cię do zawodowego flipera albo nawet do całej agencji zajmującej się kupnem i sprzedażą nieruchomości. Te ulotki to tak naprawdę próba wzbudzenia sympatii, gdy osoba, która je rozkłada, po prostu szuka kolejnego zlecenia i okazji do 10, 20 czy 50 flipa i zarobienia pieniędzy. Czy to jest dobre i etyczne, czy nie, zostawiam to tobie. Ja osobiście myślę, że to jest na granicy dobrego smaku. Widziałeś pewnie we mnie odrobinę frustracji i złości na tego rodzaju ulotki. To dlatego, że jedna mnie kiedyś realnie poruszyła, ale kiedy wrzuciłem ją w internet, okazało się, że zostałem zaprowadzony na stronę naprawdę bogatej osoby, która chwaliła się, że jest ekspertem od flipów na nieruchomościach. To zdecydowanie nie była mama w potrzebie, a właśnie w ten sposób odebrałem ulotkę, którą widziałem u siebie na klatce. Z drugiej strony, jako przedsiębiorca i marketer, rozumiem tych ludzi. Te ulotki bardzo często nie mówią niczego fałszywego. Jestem w stanie wyobrazić sobie siebie samego, będącego fliperem, który zrobiłby podobne ulotki. Mógłbym tam napisać: Bartek z żoną szukają mieszkania, marzą o mieszkaniu w tym bloku. I to byłaby prawda. Marzymy o tym mieszkaniu, ale tego, że to nasze 10, po prostu bym nie zamieszczał, bo wolałbym zostawić sprawę bez zbędnych dopowiedzeń. Przejdźmy może do prostszego i nie tak skomplikowanego moralnie przykładu, jakim jest korzystanie z wprowadzających w błąd nazw własnych. Otóż firmy produkcyjne bardzo często lubią udawać, że ich produkty, które są produktem z średniej albo nawet niskiej półki, tak naprawdę są czymś super, za co warto dopłacić ekstra. Dlatego właśnie zdarza się, że jeśli tylko mogą, to naciągają rzeczywistość. Kiedyś takim sposobem było używanie nazw własnych. Najprostszy przykład? Proszę bardzo. Załóżmy, że sprzedaję produkt o nazwie ser pyszny. No, jest ser, jest pyszny, fajnie, no nie? Co prawda, no trochę głupio, że nazywam własny produkt pysznym, no ale okej, to taki marketing, prawda? No widzisz, nie chodzi wcale w tym, że nazywam ten produkt pysznym, chodzi o to, że ja nie sprzedaję sera, bo to, co mam, nie spełnia kryteriów sera. Ja sprzedaję produkt seropodobny. Po prostu nazywam go ser pyszny. Ale nie jest serem. Przecież napisałem na opakowaniu.
I oczywiście w ostatnich latach najbardziej bezczelne przykłady takiego procederu zostały ukrócone, ale to wciąż istnieje, dlatego że wciąż są regulacje, które przedsiębiorcy po prostu chcą omijać. Tutaj fajnym przykładem jest jogurt grecki. Bo widzisz, jogurt grecki, swoją drogą bardzo smaczny i zdrowy, był jogurtem greckim, to prawnie musi spełniać szereg wymagań, w tym musi po prostu pochodzić z Grecji. No i co wtedy mieli zrobić wszyscy wytwórcy jogurtów greckich spoza Grecji? Sprawa jest bardzo prosta, po prostu zaczęli na wieczkach pisać jogurt typu greckiego i bum, coś co nigdy w życiu nawet nie stało obok Grecji, nagle stało się bardzo dobrym produktem typu greckiego. Zwłaszcza, że zawsze dookoła opakowania są takie greckie kolumny, a to jest gwarant tego, że to jest jogurt grecki, prawda? I okej, ten przykład nie był chamski, ale to tylko po to, żebyśmy zrozumieli zasadę, bo teraz mamy taki naprawdę niefajny. Mianowicie, gdy tylko firmy produkcyjne zauważyły, że ludzie chcą zdrowej, ekologicznej żywności, zaczęli stylizować swoje produkty na takie zdrowe i przez dłuższy czas była moda na to, żeby dopisywać takie losowe bio na produktach. Nieważne o co chodzi, po prostu znaczek bio. Pamiętam, gdy wiele lat temu oglądałem na ten temat film dokumentalny. Prowadzący poszli do supermarketu i kupili najtańsze kiełbaski, jakie znaleźli, a następnie przepakowali je do opakowania, gdzie był uśmiechnięty farmer, świnki, napis bio i jeszcze nazwa w stylu zdrowe kiełbaski od szczęśliwego farmera. Następnie tak przepakowane kiełbaski zabrano na lokalny rynek i sprzedano z marżą jakichś 1000%. Oczywiście zaraz po zakupie klientom tłumaczono, że kupili najtańsze kiełbaski z Tesco, a przynajmniej ich odpowiednik. Klienci zawsze byli zaszokowani. Zawsze mówili, ale wydawały się dobre, dobrze smakowały, a moim faworytem był człowiek, który z absolutnie pokerową twarzą popatrzył prosto w oczy prowadzącego i powiedział: no, opakowanie był farmer, więc myślałem, że są zdrowe. To z kolei kolejne przykłady, że racjonalizacja jest naprawdę potężnym narzędziem, bo niektórzy z tych ludzi naprawdę przysięgali, że to są najlepsze kiełbaski, jakie w życiu jedli, gdy jedli po prostu szajs. Wystarczy tych teoretycznych przykładów, znasz mnie, pójdźmy do konkretów i do czystego mięcha na konkretnej firmie. I teraz z oczywistych powodów nie chciałem wykorzystywać firmy polskiej, więc stwierdziłem, że pójdę za naszą granicę, mianowicie na Słowację. Jeden z tamtejszych przedsiębiorców postanowił, że założy markę odzieżową i stwierdził, że nada jej nazwę Paris Fashion. Powód był oczywiście bardzo prosty. Paryż jest uznawany za stolicę mody przez bardzo dużą część świata. Nazwa została wybrana w ten sposób, żeby budzić pozytywne skojarzenia. Czy ta firma posiada paryskie ubrania? Oczywiście jest taka możliwość, nie mam tego jak sprawdzić, ale szczerze wątpię. Ale nazwanie firmy w ten sposób było całkowicie legalne, no i też nie jest wprowadzenie w błąd, prawda? My nie mówimy, że mamy paryskie ubrania, my tylko mówimy, że mamy firmę o nazwie Paris Fashion. A resztę pozwalamy klientowi sobie samemu zracjonalizować, no bo skoro to jest paryska moda, bo tak się nazywa, to pewnie są godne swojej wyższej niż u konkurencji ceny, prawda? Marek stosujących dokładnie ten sam zabieg, nawet często konkretnie z Paryżem jest naprawdę dużo, ale ten słowacki przykład jest śmieszny z jeszcze jednego powodu. No bo skoro możemy pożyczyć glorię i chwałę jednej stolicy mody, to po co się powstrzymywać? Zróbmy tak z dwiema. Dlatego właśnie, gdy teraz zajrzysz na ich fanpage, to zobaczysz, że w awatarze mają napisane Paris Fashion, a mniejszymi literami dopisane Italy Collection. Bo skoro możemy podczepić się pod 2 wagoniki z pozytywnymi emocjami zamiast jeden, to czemu by tego nie zrobić? Paris Fashion Italy Collection. Gdy na to patrzę, to na usta ciśnie mi się cytat z Króla Juliana. Teraz prędko, zanim dotrze do nas, że to bez sensu. Ale wróćmy do poważniejszych przykładów, które nie są ciekawostką, tylko dotykają każdego z nas i to na co dzień. Inflacja dotyka każdego, a firmy, które produkują jedzenie, nie są tu wyjątkiem. Dlatego gdy koszty rosną i okazuje się, że marża zmienia się z takiej w taką, trzeba coś zrobić. I mają wtedy kilka możliwości do wyboru. Oczywiście mogą zwiększyć swoje koszty, no ale to bardzo źle wpływa na biznes, bo ludzie akurat bardzo szybko zauważą, że paczka chipsów, która niedawno kosztowała 3,50, teraz kosztuje 4 i nie chcemy igrać z klientem pod tym kątem. Dlatego mamy też podejście drugie. Możemy po prostu psuć produkt. Możemy do mleka dolać wody, chipsy zrobić z gorszego rodzaju mąki albo gorszego oleju, ale wtedy jest mała, bo mała, ale jednak szansa, że ktoś to zauważy. Dlatego bardzo często firmy spożywcze stosują trzecie podejście, czyli downsizing. Downsizing to nic innego jak zmniejszenie ilości produktu, który sprzedajemy przy utrzymaniu starej ceny. I to wcale nie musi być coś złego, a tym bardziej chamskiego. Tutaj masz przykład, jak Coca-Cola postanowiła, że zmniejszy swoje butelki z 2 litrów do 1,75. Utrzymała starą cenę, ale wszystko było ok. Wszyscy wiedzieli, co się dzieje. Ale downsizing pozwala na robienie pewnego rodzaju niedopatrzeń. Popatrz na to.
Doritosy przez długi czas w USA sprzedawały półkilogramowe paczki i w pewnym momencie wpuściły na rynek nowe, większe paczki z napisem wielka paka do dzielenia się. Technicznie rzecz ujmując mieli 100% rację, paczka była większa, ale ilość jedzenia w środku była taka sama, 500 gram do 500 gram. Więc tak naprawdę większa była paczka oraz ilość powietrza w środku. Nie wiem, czy tak było w tym przypadku, ale praktyką rynkową jest, że razem z taką dużą paczką do sklepów wjeżdżają mniejsze, które mają powiedzmy 350 albo 400 gram. Wszystko po to, żeby klient patrząc sobie na tę nową, dużą paczkę i tę mniejszą widział, że okej, ta duża paka realnie jest duża, warto ją kupić. No i oczywiście można powiedzieć, ej Bartek, no ale przecież widać, że to jest przekręt, tak? No widać, że tu i tu jest tyle samo jedzenia. Teoretycznie tak, ale pamiętaj, że te różnice widać tylko wtedy, gdy w sklepie masz jednocześnie stare i nowe półkilogramowe paczki. No a bądźmy szczerzy, te stare szybko się wyprzedają i po paru dniach zostają tylko te nowe. Dlatego właśnie każdorazowo akcja tego rodzaju sprawia, że w internecie pojawia się masa zdjęć i postów o tym, że firma jest bezczelna, po czym wszyscy o tym zapominają i kupują te już zdownsizowane paczki. Bo widzisz, zakupy robimy na autopilocie, no i bądźmy szczerzy, prawdopodobnie nie kupujesz codziennie paczki Doritosów, prawda? Więc jeżeli raz na tydzień albo dwa wchodzisz do sklepu i bierzesz tę paczkę chipsów, to po prostu nie zauważysz. Wkładając tę paczkę do koszyka jesteś przecież zatopiony w myślach, w słuchaniu podcastu czy w rozmowie z osobą, z którą poszedłeś na zakupy. Wrzucasz ją do koszyka i możesz nigdy nie zauważyć, że jest inna niż to, co kupowałeś ledwie parę tygodni wcześniej. Downsizing tak naprawdę jest małą płotką i nie zawsze chamską, więc przejdźmy może do czegoś z iście amerykańskim rozmachem. Tak, amerykańskie firmy marketingowe odpowiadają za gigantyczną ilość wałów, przekrętów i manipulacji. To chyba nikogo nie powinno dziwić, prawda? No właśnie, czy wiesz, że pierścionki zaręczynowe są niczym innym jak wymysłem pewnego marketera? To, co uznajemy za uniwersalny, prawie że ogólnoświatowy symbol miłości i sposobu miary jakości kandydata na męża, jest niczym innym jak regularnie powtarzanym kłamstwem, reklamą. Tak, otwarcie przyznaję, jestem cięty na tę konkretną kampanię. W latach 30. XX wieku panował wielki kryzys, więc nic dziwnego, że sprzedaż diamentów dosyć mocno spadła. Dlatego właśnie firma De Beers zleciła dobrej agencji marketingowej zrobienie kampanii, która promowałaby sprzedaż diamentów. Stwierdzili, że będą pokazywali je jako niezbędny element zaręczyn. W ten oto sposób powstała kampania pod hasłem Diamonds are forever, czyli diamenty są wieczne. Pokazywali tam, że diament jako coś niesamowicie twardego i trwałego symbolizuje nierozerwalność miłości między kobietą a mężczyzną. Agencja zaczęła umieszczać diamenty i diamentowe pierścionki w rękach celebrytów, rodzin królewskich i każdego innego, kto był kojarzony z luksusem i prestiżem, po to, żeby pokazać, że diament i prestiż i wysoka pozycja społeczna to tak naprawdę synonimy. Oczywiście równolegle magazyny i gazety zostały wprost zalane historiami o niesamowicie romantycznych historiach kobiet, które zostały zmiecione z nóg przez romantycznego partnera, który dał im piękny pierścionek, oczywiście z diamentem. W ten sposób media edukowały kobiety, że powinny oczekiwać takiego pierścionka, ale pamiętajmy, że byli jeszcze mężczyźni, oni też byli edukowani. Dla nich z kolei w gazetach pojawiały się reklamy i artykuły, które pokazywały, że na pierścionek zaręczynowy nie wypada wydać mniej niż 2-miesięczne pensje. De Beers skutecznie stworzył i rozpropagował mit o tym, że diament jest potrzebny na przypieczętowanie miłości. Zrobił to tak skutecznie, że rozprzestrzeniło się to po praktycznie całym świecie. A tu ważny jest jeszcze fakt, że tak naprawdę diamenty nie są jakieś cenne albo rzadkie, są bardzo drogie właśnie dzięki tej kampanii marketingowej oraz tym, że ich podaż na rynek jest naprawdę mocno regulowana. Można powiedzieć, że fakt, że diamenty są drogie, jest efektem niczego innego jak naprawdę dobrze przeprowadzonego kartelowego, żeby nie powiedzieć mafijnego spisku. A to jest temat na zupełnie oddzielny odcinek. Daj znać, czy taki temat by Cię interesował. Ale wróćmy może do Polski, bo tutaj również mieliśmy naprawdę sporo szuj, które żerowały na naprawdę zestresowanych ludziach. Założenie swojej firmy to naprawdę spory kamień milowy. Nawet jeżeli jest to proste JDG, które robimy po to, żeby płacić mniej podatków, to wciąż jest to duży symbol zmiany, bo z człowieka etatowego, który jest całkowicie zależny od drugiej strony, stajemy się samozatrudnionym, można powiedzieć nawet przedsiębiorcą, osobą, która samostanowi o swojej przyszłości. Wiąże się z tym oczywiście dużo nowych obowiązków i formalności, dlatego że trzeba zarejestrować firmę, znaleźć nazwę, otworzyć konto, wpisać się do rejestru. Jest tego naprawdę sporo i człowiek może się łatwo dać zestresować. I tym właśnie postanowiły pożywić się sępy i tak nazywam to wprost, bo to co robili było po prostu
podłe. Nie wiem, czy wciąż tak jest, ale jeszcze parę lat temu przedsiębiorcy zakładający swoją firmę, w tym ja, dostawali bardzo poważnie i urzędowo wyglądający list. Było to powiadomienie o istnieniu podmiotu o poważnej nazwie, takie jak ewidencja przedsiębiorców, czy jak w tym przypadku Centralny Rejestr Działalności Gospodarczych Firm. Była tam masa bardzo urzędowo i poważnie brzmiących zdań, ale kluczowe było to, które było na samym końcu. Zwykle miało ono formę w postaci prosimy o wpłacenie fakultatywnej opłaty X w terminie do Y. Często okraszano to jeszcze słowami takimi jak nieprzekraczalny czy konieczny. Przekręt polegał na tym, że słowo fakultatywna oznacza dobrowolna. Ci oszuści po prostu rozsyłali stylizowany na urzędowy list z informacją, że oni założyli sobie jakąś firmę i można się wpisać do nich do rejestru pod warunkiem, że zapłaci im się kilkaset złotych. Pamiętaj, osoby zakładające pierwszą jednoosobową działalność to zwykle osoby bardzo młode albo po prostu z innego powodu zestresowane całą sytuacją. One chcą po prostu oszczędzić trochę pieniędzy na ZUS-ie. Ci ludzie często czują się bardzo przytłoczeni całą sytuacją, a taki formalnie wyglądający list po prostu dalej ich stresuje. Uznają, że okej, jestem nowy, nie wiedziałem, że czegoś nie zrobiłem, więc po prostu zapłacę. Tym bardziej, że pamiętaj, w tym liście są nieprzekraczalne terminy, które zwykle nie są zbyt długie. Ci ludzie więc nie mają czasu na to, żeby się uspokoić albo sprawdzić, o co w ogóle chodzi i po prostu przelewają pieniądze i tak ten biznes się kręci. Na koniec zostawiłem naprawdę łakomy kąsek, bo taktykę, która wykorzystuje dobrą wolę i chęć pomocy niewinnych ludzi. Sam ocenisz, czy to oszustwo, czy może genialny biznesowy ruch. Zaprot to belgijskie studio nagrań, o którym nie za bardzo ktokolwiek słyszał. Właściciel stwierdził, że on to zmieni. Co prawda nie miał za wiele pieniędzy na reklamę, ale miał za to paręset osób, które obserwowało go na Facebooku i postanowił to wykorzystać. Więc jak mieć efekty dużej kampanii reklamowej na Facebooku, nie płacąc ani grosza Facebookowi? Cóż, właściciel wziął swojego vana i umieścił na nim bardzo widoczne logo swojego studio. Następnie zrobił zdjęcie tego samochodu i ze swojego prywatnego profilu napisał posta ze zdjęciem i opisem: słuchajcie, ukradli mi vana. Całe szczęście jest charakterystyczny, ma takie logo mojej firmy. Opublikujcie tego posta, to może policja go znajdzie. W raptem 48 godzin otrzymał 2,5 tysiąca udostępnień posta. Cała okolica wiedziała o skradzionym vanie. Oczywiście samochód nie został skradziony, natomiast właścicielowi to nie przeszkadzało, bo w tym czasie uzyskał kilkanaście zapisów do siebie do firmy, podobno nawet potroił swoje zyski. Teraz już dużo osób wie, że mają w swojej okolicy studio do nagrań. Czy było warto, czy nie, zostawiam tobie do prywatnej decyzji. Żeby sprzedać, często nie musisz mieć dobrego produktu albo usługi. Wystarczy dobry storytelling, odrobina oleju w głowie i chęć do tego, żeby tak troszeczkę nagiąć granice moralności, dobrego smaku i norm kulturowych. Ta strategia może obrócić się przeciwko tobie, ale nie ukrywajmy, potrafi być bardzo skuteczna. Czy warto ją stosować? To zostawię tobie. Ja osobiście jestem zdania, że trzymanie się prawdy jest najlepszą strategią. Nawet jeżeli krótkoterminowo będzie cię to bolało, bo bądźmy szczerzy, tak często jest, to w długim terminie zawsze wyjdziesz na tym najlepiej. No i bądźmy szczerzy, mamy dużo przykładów i inspiracji, jak robić sprzedaż, która będzie powodowała sympatię, a nie złość. Przykład? Pomysł na ten film i jego tytuł zapożyczyłem od Sławka Mencena, który zaczął swoją karierę od filmu pod tytułem Najbardziej chamskie przepisy podatkowe. Tamten film poszedł naprawdę bardzo szeroko i wydaje mi się, że ten również ma takie szanse. A jeśli ty chcesz mieć zawsze masę inspiracji do prowadzenia dobrego biznesu i sprzedaży, to daj mi łapkę w górę i subskrypcję, bo wiem z dobrego źródła, że kolejny odcinek jest czymś, czego nie chcesz przegapić.